Witam na kanale. W tym odcinku wydawnictwo GPM numer 17, rocznik 2019, numer katalogowy 563. A jest to morski śmigłowiec wielozadaniowy Kaman SH-2G Sea Sprite w barwach polskiej marynarki wojennej. Skala 1:33, stopień trudności modelu w 3-stopniowej skali 3, objętość wirnika 41 cm, długość modelu 48. I teraz co jest wewnątrz wycinanki. I tak wewnątrz wycinanki na pierwszej stronie zdjęcie, opis historyczno-techniczny, dane techniczne, opis budowy. Dodam, że model opracował Ewgenij Szetinin. I tak opis jakby na pół strony. Dodam, że format wycinanki jest w formacie A3. Nakład wyszedł w 300 egzemplarzach. Dlatego muszę tu przesuwać, bo nie mieści mi się strona w kadrze. Druga strona to jest rzuty, 4 rzuty, czoło z oznaczeniami części, od dołu numeracja oznaczeń części, od góry i z boku. Przechodzimy do drugiej strony. I teraz na drugiej stronie, jak i na pozostałych 6 stronach, 7, 8, 9 stronach są rysunki. Jest tego bardzo dużo i powiązane z opisem budowy. Czytamy rysunki, budując poszczególne segmenty, elementy, części. Na stronie drugiej są tu rysunki wnętrza kabiny, radiostacji, wnętrza radiooperatora, fotele rozrysowane, jakieś elementy typu hak. Przechodzimy do strony trzeciej. Na stronie trzeciej rysunki kabiny pilotów, oznaczenia części, numeracji tych części, rysunki poglądowe, bardzo wyraźna tablica przyrządów. Tu w tym miejscu te rysunki właśnie, jakie elementy się tu składają na tą. Tu jest taka podpowiedź, że można użyć tu właśnie, wklejając między dwa elementy tablicy folie imitujące szkło na zegarach. Także fajna tu jest właśnie podpowiedź dla modelarza. No i tu kabina już wyposażona w fotele. Dodam, że model dość trudny do złożenia. Nie polecam go modelarzom początkującym, choć ładnie się prezentuje jako śmigłowiec, ale no, ze względu na złożoność części ten rysunek przedstawia właśnie sterownicę. Wszystko dość dobrze, przejrzyście wytłumaczone, jak należy to złożyć, skleić, ale dość trudne w czytaniu. Przechodzimy do strony czwartej. Tu już jest jakby cała skorupa kabiny, czyli wnętrza, w zasadzie wnętrze już powinno być wklejone właśnie w te elementy, tak jak składamy tu z użebrowania. Podparcie kabiny, tak pozostałe elementy, tu już jest pokazane jakby całe wnętrze wyposażenia kabiny, grodzie, drzwi.
4. strona. Tak się przedstawiała 5. strona. Elementy zabudowy już silnika. Sam silnik jest w zestawie też. Jedna strona może być przedziału silnikowego otwarta i wyposażona w silnik, który możemy tu zbudować właśnie z części, które tu rysunki przedstawiają. Tu poszczególne etapy i segmenty silnika. Rozrysowana właśnie tu segmentacja całego kadłuba. 6. strona przedstawia nam obudowę silników, czyli część zabudowy górnej nad kabiną, wręgi. Właśnie tu ten jeden otwarty silnik, który możemy go pokazać w całości, jak wygląda, zbudować. Strona 7. Wirnik, główny wirnik ogonowy. Dość też skomplikowane elementy, bardzo dużo drobnych elementów, takich, które się składają na głowicę wirnika. Podobnie i w części ogonowej wirnik ogonowy. 8. strona to już jest podwozie. Tu właśnie rzut od dołu, koła, golenie podwozia. Tu mamy goleń główną, koła boczne. I strona 9, przesunę, i strona 9 to już takie wyposażenie jakby zewnętrzne całego modelu, typu traf, który jest ciągnięty, radar, no i plus tam dodatkowe elementy, które składają się już na wyposażenie zewnętrzne modelu. Tak się przedstawiają rysunki. Tych rysunków montażowych naliczyłem ponad 100, także jest tutaj bogato ilustrowana ta część, jak mamy te części, jak mamy składać, sklejać, natomiast sam opis tu konstrukcji, budowy opisuje właśnie jakby poszczególne etapy, czyli na przykład kabina pilotów jest na początku sklejana, a później kadłub, osłony silników, belka ogonowa, wirnik główny i zakończenie budowy, podwozie. Także tutaj poszczególne etapy jakby budowy, jak kolejność jest tylko podpowiedziana, jak budować. Natomiast sam montaż, składanie elementów to już przeczytamy to sobie właśnie tu z tych ponad 100 rysunków, które są w opisie. I teraz przechodzimy do arkuszy z detalami, z częściami. Części do wycinania modelu rozmieszczone są na 7 arkuszach. I tak na pierwszym arkuszu mamy części z zewnętrznymi elementami tej pierwszej części sekcji kadłubowej, grodzie. Na wstępie powiem, że już sam druk i tu wygląd, są bardzo ładnie napisy, takie eksploatacyjne rozmieszczone, nity, podział. To wszystko można jeszcze zwaloryzować, dodatkowo sobie tu uatrakcyjnić wygląd modelu. Przechodzimy do strony drugiej. Strona druga to dalsza część kadłuba, czyli tabelka ogonowa już przechodząca. Tu jakieś elementy, które wejdą w skład podkadłubowy. Strona trzecia. Drobniejsze elementy to już jest silnik, części silnika i części nad kabiną. Czwarty arkusz to części z wirnikiem, śmigła, te drobniutkie elementy właśnie, które są do głowicy wirnika.
i tu mamy jakby kolor, który należy na odwrotnej stronie nakleić, czyli zginając na pół i sklejając, a później wycinając te elementy. W ten sposób jest to zrobione. Przechodzimy do strony 5. Strona 5. Wnętrze, części wnętrza kabiny, tablice przyrządów, części wewnętrzne kabiny. Strona 6. Bodajże podłoga, elementy foteli i plus inne detale, które w kabinie się znajdują. Dodatkowo są zapas kolorów jest, także jeżeli tutaj coś nam się ewentualnie zagubi, będzie coś nie pasowało, szczęściem możemy sobie to z koloru dorobić. Strona 7. Strona 7. Wręgi, koła do wycięcia, do naklejenia na tekturę, karton. Tu jest legenda podpowiadająca, jak to czytać, czyli jedna gwiazdka, karton 0,5 mm, dwie gwiazdki, 1 i 3 gwiazdki na 2 kartonie, plus inne oznaczenia, które podpowiadają, co robić. I zakończenie okładki to są zdjęcia, jakie do tej pory właśnie przez wydawcę zostały wydane, modele ze śmigłowcami. I zakończone to jest twardą tekturką, którą możemy wykorzystać właśnie do części tych, które potrzebne są do naklejenia na karton, tekturkę. Jest to grubości, podejrzewam, że 1. Jeżeli nie chcemy wycinać tych elementów z kartonu, dodatkowo naklejać, wydawca tu proponuje gotowe, cięte laserowo wręgi. Także to nam na pewno usprawni, uatrakcyjni budowę. Tu są 2 arkusze z wręgami na kartonie półmilimetrowej. Z półmilimetrowym są elementy wnętrza kabiny, wirnika. Mamy jeszcze kartonik z częściami też do głowicy wirnika, tablica przyrządów. Jest to drukowane w dokładnym kolorze, w jakim też są te części wycinance, także tylko zastępujemy sobie po prostu tym, co jest już wydrukowane, wycięte laserowo. I są to właśnie 2 arkusze z elementami z kartonu ciętymi laserowo, wręgi kadłuba, koła, elementy głowicy wirnika, tu mamy elementy silnika na kartonie, plus elementy, które przypadają na głowicy, plus elementy fotela pilota, radiooperatora. Tak to się prezentuje i jest to dokładnie na kolorze takim samym, jak jest drukowany na kartonie, plus też elementy głowicy, wirnika, silnika też w kolorze właśnie na kartoniku, w kolorze elementów tych, które są na wycinance, i plus tablica przyrządów też w kolorze, możemy to wykorzystać, tu wloty. Dodatkowo owiewki na kabinę wytłaczane, też się tu zaopatrzyłem, są dokładnie wytłoczone, plus koła żywiczne, które też będą dość tutaj, zawsze jest więcej to pochłania czasu, dość pracochłonne,
zrobienie ładnych kół. Tu mamy gotowe żywiczne kółeczka, które możemy wykorzystać. Także moim zdaniem model fajnie będzie wyglądał po wykonaniu. Gdzieś widziałem już na wystawie go zrobionego. Można jeszcze tutaj zwaloryzować go, dodać sobie jako dioramkę różnych takich osprzętu, które wchodzi w skład śmigłowców. Także jest to do zrobienia. Ja tutaj już mam przygotowane też właśnie te części dodatkowe i będzie u mnie w najbliższym czasie będzie tak zwane cięcie elementów i sklejanie. No i oczywiście zapraszam na relacje z budowy, które umieszczę na kanale. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do widzenia.